A dziś do wspólnego oglądania poleca się zestaw ślubny. Jeżeli ma być na bogato, to tak jak ja, można zrobić książkę, na przykład na gotówkę, oraz słoik na ryż czy drobne monety. Bo wersja podstawowa to po prostu książka. Na zrobienie całego zestawu, czyli książki i słoika, zużyłam dokładnie 2 papiery ryżowe, tylko tyle mi z nich zostało. Akurat to pudełko w formie książki jest zamykane na kluczyk, ale mamy też takie wersje bez zamykania. Plus 2 ozdobne tabliczki, jedną na wierzch, a drugą do środka. Wszystko maluję na biało białą farbą akrylową, tabliczki oraz pudełko, a pudełko koniecznie na zewnątrz oraz od środka. Jeżeli trzeba, pomalować należy 2 albo nawet 3 razy, po prostu ma być ładnie. Jeżeli potrzeba, pięknie wygładzamy wszystko papierem ściernym. Jeżeli zamierzacie zrobić tylko pudełko, to wystarczy 1 papier ryżowy. I w takiej wersji wasza książka będzie mniej ukwiecona niż moja, bo na moją zużyłam 1,5 papieru ryżowego, a to co mi zostało przeznaczyłam na słoik. Kwiatki oczywiście wyrywam z papieru ryżowego, a następnie przykleję je klejem do decoupage. Moja kompozycja, czyli rozmieszczenie kwiatków czy tabliczek, to tylko propozycja. Oczywiście wszystko możecie zrobić po swojemu. Jak widzicie, papierów nie przycinam przed przyklejeniem. Po prostu przyklejam, następnie je wysuszę i to, co jest niepotrzebne, obszlifuję papierem ściernym. Dzięki temu moje brzegi są idealne. No właśnie, a moja luksusowa wersja książki ma jeszcze do środka wklejony papier ryżowy, żeby po otwarciu także był efekt wow. Jeżeli macie cierpliwość i czas, to na tabliczkach można zrobić transfery, ale ja uważam, że w tym wypadku dużo łatwiej przykleicie zwykły papier, na którym to, co chcemy przekazać, wydrukujemy na drukarce laserowej. Papier na tabliczki możemy przyciąć przed przyklejaniem albo po przyklejeniu i wysuszeniu, czyli dokładnie tak samo jak było z papierem ryżowym. Taki zwykły papier z drukarki najlepiej jest przyklejać na mokro. Kartka papieru, gdy dostaje wilgoci albo wody, zaczyna się zwijać i taką zwiniętą w rulonik kartkę bardzo źle się przykleja, ponieważ ciągle będą się nam podnosiły brzegi. Uważam, że mokrą kartkę, taką, która się nie rulonikuje, o wiele łatwiej się przykleja. Zresztą sami widzicie. A jeżeli za mocno pomoczycie kartkę, to wystarczy ją przed przyklejeniem odsączyć w ręczniku papierowym. Do owalnej tabliczki z góry dokleiłam kwiatki, bo uważam, że to naprawdę ślicznie i uroczo wygląda. A potem cały komplet jeden raz lakieruję lakierem akrylowym matowym. Wszystko z każdej strony lakieruję. Długo zastanawiałam się, w jaki sposób ozdobić grzbiet książki, bo teoretycznie można tam nie robić nic. Można ten grzbiet jedynie pomalować. Można też odbić szablon, a ja wymyśliłam, że zrobię coś w rodzaju skórki. Trochę chusteczek higienicznych, trochę kleju, no i właśnie tak mi wyszło. Jeżeli z boków książki mamy osiągnąć efekt kartek, to najłatwiej to zrobić właśnie w taki sposób. Wystarczy pasta oraz widelec. Ważna uwaga, pasty nakładamy niedużo, raczej cieniutko. Jeżeli pasty nałożycie grubo, na bogato, to wcale nie będzie ładnie wyglądało, ponieważ widelec będzie Wam rolował te kawałki pasty, które ściąga i ja już tak próbowałam. Musiałam to zmywać i robić jeszcze raz. Grzbiet książki pomalowałam w kolorze biało-herbacianej róży. Może jest troszkę ciemniejszy, ale będę go jeszcze rozbielała. Pędzel skośny i tym samym kolorem, czyli kolorem grzbietu, przejeżdżam naokoło plakietki oraz boki książki. Myślę, że gdy były idealnie białe, nie wyglądały źle, ale teraz po prostu lepiej pasują do całości. Białe części papieru ryżowego nie są tak do końca białe, więc taką delikatną żółcią jeszcze w niektórych miejscach przejeżdżam po brzegach i gdzieś po środku, żeby optycznie wyrównać kolor. Rozjaśniłam grzbiet i na biało pochlapałam kwiatki, a potem krytycznie spojrzałam na całość, zadając sobie pytanie, czy to wszystko do siebie dobrze pasuje. Doszłam do wniosku, że bezbarwne, błyszczące zawijasy będą na tej pracy fantastycznie wyglądały.
Po pierwsze, odrobinę połysku zawsze dodaje odrobinę elegancji. Po drugie, tło książki nie jest idealne, nie jest jednorodne i te zawijasy świetnie to zamaskują. Żeby całość wyglądała bardzo misternie, dołożę troszkę zawijasów robionych konturówką. To nie jest trudne, ale trzeba troszkę poćwiczyć i specjalnie dla tych, którym podoba się taki efekt, zrobiłam film pod tytułem Zawijasy dla opornych. Jeżeli tabliczki Wam się podobają, to zapraszam. Link do filmu pod tym wideo. I w tym momencie wszystkie prace związane z deku praktycznie są już skończone. Zostało nam tylko troszkę upiększeń. Na przykład przeleciałam konturówką od środka. Brzegi książki wykończyłam sznurkiem do sutaszu. On ma bardzo ładny połysk i fantastycznie zdobi brzegi. I jeszcze wisienka na torciku, czyli taśma ozdobna. Przyklejam moje tabliczki i praca gotowa. Wydaje mi się, że dużo ładniej całość będzie wyglądała, gdy do środka włożymy nasz prezent, zamkniemy książkę i kluczyk jakoś pięknie, fantazyjnie przywiążemy na zewnątrz. Wtedy nikt niepowołany szybko książki nie otworzy, a kluczyk nie zginie. Więc zanim wszystko przewiążę piękną wstążką, zobaczcie, jak ta książka prezentuje się od środka. Chyba dosyć już tego oglądania. Zamykam, przekręcam kluczyk, a za chwilę pokażę Wam, jak się prezentuje skończona całość. W tym zestawie słoik to przypadkowy bonus zrobiony z resztek papieru ryżowego, których szkoda mi było wyrzucić, bo nie było ich gdzie wkleić. Robiłam go równolegle z książką, ale jak go robiłam, pokażę Wam na końcu, żeby ten film był bardziej przejrzysty. Dół słoika najpierw przeleciałam primerem, potem białą farbą akrylową, natomiast na górną część słoika nakładam efekt szronu. I od tego momentu zdobienie słoika przebiega dokładnie tak samo jak zdobienie książki. Czyli przykleiłam kwiatki, a potem całość polakierowałam. Dziury na obrazku uzupełniłam budyniowym kolorem, a następnie całość pochlapałam białą farbą akrylową. Dodałam ozdobny sznurek, ozdobiłam pokrywkę i cały mój komplet ślubny prezentuje się tak. Słoik dokładnie pokażę Wam za chwilę, bo on powstał przy okazji, a książka prezentuje się tak. Prezent w środku, kluczyk przekręcony i dowiązany z przodu. W ten sposób z całą pewnością nie zginie, a powiedziałabym, że nawet stał się taką maleńką ozdobą. Pokręcę Wam trochę jeszcze tym pudełkiem, bo chciałabym pokazać, jak pięknie odbijają się zawijasy. Naprawdę mają śliczny połysk, ale ja w kamerze nie widzę, kiedy Wy je widzicie, więc próbuję Wam pokazać i mam nadzieję, że to widać. Za chwilę jeszcze słoik i to by na dzisiaj było na tyle. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które pokazywałam i używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, bo moje filmy zawsze publikuję w każdą niedzielę o 9 rano, więc zapraszam na kawkę albo herbatkę, bo nie wiem, co tam rano pijecie. No właśnie, bo ja zawsze dzień zaczynam od czarnej kawy, a Wy napiszcie w komentarzu. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś jest tutaj nowy i jeszcze nie wie i szuka fajnych ludzi wkręconych w deku, to zapraszamy na Facebook do naszej grupy, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.